Witam Was serdecznie, kochani moi goście na kanale Barwy Zdrowia. Oczywiście, jak to Was wita Janusz Dąbrowski. Jak zwykle audycja. Staram się nagrywać te audycje 3 razy w tygodniu, ale nie zawsze to akurat wychodzi tak jak potrzeba. Czasami to się wiąże z wyjazdami jakimiś, z szkoleniami, które po prostu prowadzę później. Nie mam zapasu ewentualnie audycji za dużo. Czasami się po prostu nie dam rady wyrobić z tym wszystkim. No i czasami są po prostu przerwy, ale myślę, że to doskonale rozumiecie. Kochani, o czym dzisiaj? Dzisiaj będzie o taki bardzo specyficzny temat, pewnie jak każdy, który tutaj jest poruszany. Otóż będziemy mówić o czym? Turboraki. Turborakia, cóż to takiego? Cóż to za humbug? Okazuje się, że od kilku lat po tej całej, po tym całym skandalu covidowym mamy wysyp turbonowotworów. Cóż to są turbonowotwory? Zaraz się przekonacie sami. Lekarze biją na alarm, niektórzy. Inni mówią, to są fake newsy, bzdury, tematy wywlekane przez antyszczepionkowców, idiotów, yy, foliarzy, płaskoziemców i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, co akurat tutaj wyzwisko płaskoziemiec ma do medycyny i do badań naukowych związanych właśnie z turbonowotworami, ale okazuje się, że kochani, że pojawiło się zjawisko wysypu nowotworów gwałtownych, bardzo agresywnych. Jeżeli wiemy do tej pory, że sam proces nowotworzenia, czyli tworzenia się tych nowotworów, w skrócie raka, chociaż nadmieniam, bo często mówię o tym, każdy rak jest nowotworem, nie każdy nowotwór jest rakiem. To jest kwestia tylko po prostu pewnej wiedzy, no ale się przyjmuje, że no, taki utożsamia się. Nowotwór to jest rak i to i koniec. Taki skrót po prostu myślowy. I teraz co to są te turbonowotwory? Jeżeli normalnie proces nowotworzenia narasta w przeciągu 10, 12, 15, czasami nawet 20 lat, to tutaj się okazuje, że w ciągu ostatnich kilku lat dochodzi do zjawiska gwałtownego rozrostu nowotworu. Z tym mamy do czynienia również w Polsce. Między innymi na taki bardzo szybki nowotwór turbo zmarła pani Joanna Kołaczkowska, wspaniała artystka kabaretowa. Uwielbiałem ją, uwielbiam ją nadal. Jak wielu z Was wie, wiele lat temu usunięto jej czerniaka. I nagle kilka miesięcy temu, około 5-6, znaczy to już czas upływa, ale przed śmiercią, około 5 miesięcy temu, wykryto u niej glejaka i ten glejak w ciągu kilku miesięcy po prostu błyskawicznie się rozwinął i niestety pani Joanna Kołaczkowska po prostu odeszła od nas. Potężna strata, bo mówię, uwielbiałem ją jak wielu z nas po prostu. I teraz pora w związku z tym przyjrzeć się temu zjawisku. Zobaczyć na awers i rewers, na różne opinie, co to się dzieje. Oczywiście, jak zawsze, udostępnię tutaj ekran, przeczytamy sobie kilka artykułów naukowych. Sami wyciągajcie wnioski, e, bo nie ma, ciągle powtarzam, nie ma autorytetów. Nie ma jednoznacznych ekspertów. Sam tego nie znoszę, tych pojęć. Sam nieraz jestem nazywany ekspertem, naukowcem. No, w sensie ludzkim jakoś to trzeba nazwać. Znaczy, przepraszam, ekspertem czy autorytetem i tak dalej, i tak dalej. Nie mam się ani za jednego, ani za drugiego. Chociaż w pewnych dziedzinach mam, to byłoby głupie, gdybym bronił się za wszelką cenę. Mam pewną wiedzę, bardziej może obszerną od wielu innych ludzi, przeciętnych po prostu ludzi, sprawa załatwiona. W końcu coś wiem, jeżeli napisałem tych ponad 20 książek, to jest kilkadziesiąt lat pracy, studiowania, uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, wykładach i tak dalej, więc siłą rzeczy jakąś wiedzę się człowiek po prostu nabywa. Ale to nie oznacza to, że w ten sposób człowiek się staje jedynym wybranym autorytetem i tak dalej, bo się nie wie wszystkiego.
Jedynie Stwórca wie wszystko. No ale mniejsza z tym. Kochani, od razu na samym początku bardzo serdeczna prośba do Was. Od razu przypomnienie, później jeszcze raz na końcu audycji przypomnę o lajkowanie, o subskrypcję. Tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali tego kanału, będziecie otrzymywać oczywiście powiadomienia o nowych audycjach. A więc lajkowanie, subskrypcje, komentarze, wypowiedzi i dzielenie się tymi linkami, przesyłajcie do swoich znajomych. Nie ukrywam, bardzo mi zależy na tym, żeby ten kanał po prostu rósł w siłę, w oglądalność. Chodzi o wiedzę, o to, żebyśmy mieli podstawową broń, najważniejszą broń każdego z nas. Wiedzę. Informacja jest potęgą. Dobrze, przechodzimy do rzeczy. Udostępniam na początek ekran. I kochani lekarze jeszcze czegoś takiego nie widzieli. Wysyp dziwnych nowotworów po pandemii to skutek COVID-19. E, Artykuł napisała na MedOnet pani Tatiana Naklicka 1 lipca 2024 roku, czyli było blisko 1,5 roku temu. I teraz to się świetnie spina z ostatnimi wypowiedziami głównego inspektora sanitarnego kraju, doktora oczywiście Grzesiowskiego, który miał stwierdzić, że COVID powoduje nowotwory, więc żeby nie zapadać na nowotwory, należy nie chorować na COVID-a. Żeby nie chorować na COVID-a, to trzeba co zrobić, kochani? No wnioski macie wyciągnąć najprostsze w świecie. Inteligentni przecież jesteście. Zaszczepić się. Proste? Proste. Bardzo proste. No więc, kochani, o co chodzi? Zaobserwowano zjawisko. Lekarze w Stanach Zjednoczonych zgłaszają niepokojącą tendencję wśród młodych ludzi, osób bez historii chorób nowotworowych w rodzinie. Coraz częściej diagnozowany jest rak. Według specjalistów jest to następstwo pandemii koronawirusa COVID-19. Ale tu uwaga, uwaga, uwaga. Następstwo pandemii koronawirusa. I w tej chwili oskarża się koronawirusa o to, że powoduje raka. Tak, kochani, wirusy, pasożyty, bakterie mogą powodować nowotwory. Ja akurat nie mam tutaj pod ręką mojej książki, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową, ale ja w jednym z rozdziałów opisywałem, tak, badania naukowe poważnych naukowców, lekarzy, którzy mówią tak, bakterie, wirusy, pasożyty mogą wywoływać nowotwory. Dobrze, co dalej? Coraz częściej diagnozowany jest rak u młodych osób bez historii chorób nowotworowych. Pandemia COVID-19 związana jest ze wzrostem rzadkich i nietypowych nowotworów u osób młodych. Badania sugerują powiązanie między COVID-19 a wzrostem ryzyka raka piersi, żołądka i krwi i tak dalej, i tak dalej. Więcej nowotworów po pandemii wśród młodych ludzi. Chociaż pandemia koronawirusa COVID-19 oficjalnie się zakończyła, doprawdy? Doprawdy? A co się miele na okrągło w mediach? Z jej skutkami nadal się mierzymy. Już w 2021 roku lekarze zauważyli, że coraz więcej młodych ludzi zmaga się z rzadkimi, nietypowymi nowotworami, które do 2020 roku były wykrywane u osób powyżej 70 roku życia. Jednym z nich jest rak dróg żółciowych, którego rokowania nie są optymistyczne. Pacjenci po zabiegu pankreatoduodenektomii żyją około 5 lat. Koronawirus COVID-19 zmusił ludzi do izolacji, a zatem odkładania badań profilaktycznych, w tym badań przesiewowych. Lekarze uważają jednak, że nie jest to główna przyczyna diagnostyki rzadkich nowotworów. Winą obarczają sam COVID-19. I tu a propos odkładania badań profilaktycznych, w tym badań przesiewowych, czyli zasada jest prosta. Wcześniej się zbadaj, wcześniej wykryjemy, wcześniej będziemy leczyć. Czym leczyć? Metodami wytnij, otruj, spal? To jest wyleczenie? I teraz gwoli przypomnę, słuchajcie,
W Polsce obecnie na nowotwory zachorowuje rocznie około 200 tysięcy ludzi. Z tego 100 tysięcy umiera w przeciągu roku. W 2030, mniej więcej 5, 40 będzie zachorowywać w Polsce 300 tysięcy ludzi. Takie są obliczenia. Algorytmy to obliczają. Z tego 150 tysięcy ludzi umrze. I co, to jest wszystko z powodu COVID-a? Doprawdy? Już następny winowajca się znalazł? Szybko poszło. Lekarz nie mógł uwierzyć. Doktor, przepraszam, mogę niewłaściwie odczytać to nazwisko, Kashyap Patel, który jest onkologiem z Karoliny Północnej, w 2021 roku po raz pierwszy w karierze miał do czynienia z pacjentem w wieku 40 lat, u którego zdiagnozowano właśnie raka dróg żółciowych, chorobę najczęściej pojawiającą się u osób w przedziale wiekowym 70-80 lat. Następnie u wielu innych pacjentów, z którymi się spotkał, zdiagnozowano szereg różnych nowotworów, czego, jak powiedział, nigdy nie widział w ciągu 20 lat praktyki lekarskiej. Jedną z par, które badał, byli Bob i Bonnie Kral z Fort Mill w południowej Karolinie. W ciągu 14 miesięcy zdiagnozowano u nich 3 typy nowotworów, mimo ich braku w historii medycznej rodziny. Według Washington Post u Boba Krala zdiagnozowano rzadkiego, przewlekłego raka krwi i szpiku kostnego, natomiast u Bonnie Kral wykryto w brzuchu guz nowotworowy o wadze około 5 kg. Następnie okazało się, że u kilku sąsiadów państwa Kral również zdiagnozowano nowotwory. Dane CDC, czyli amerykańskiej agencji do spraw kontroli zachorowań, już nie pamiętam dokładnie, jak to brzmi, pokazują, że obecnie więcej osób dowiaduje się, że ma raka niż przed pandemią. W 2021 roku odsetek pacjentów z nowotworem wynosił 9,8%, a w 2019 roku 9,5%. Niestety, COVID-19 nie tylko zwiększa ryzyko raka, ale też chorób psychicznych, w tym schizofrenii. I tutaj przeczytasz dalej, można sobie kliknąć i tak dalej, i tak dalej. Wirusy, a nowotwory. Już w latach 60. XX wieku potwierdzono, że wirusy przyczyniają się do rozwoju komórek nowotworowych. 1/4 wszystkich nowotworów jest spowodowanych bowiem wirusem HPV, wirusem Epsteina-Barra, HPV, czyli Human Papilloma Virus, czyli wirus brodawczaka ludzkiego, wirusem Epsteina-Barra lub wirusowym zapaleniem wątroby typu B. Testy laboratoryjne sugerują, że białka koronawirusa mogą obudzić uśpione komórki nowotworowe, zwiększając ryzyko zdiagnozowania raka piersi, żołądka i krwi. Są to jednak nowe badania, a zatem potrzebnych jest ich więcej, by potwierdzić powiązanie między COVID-19 a rakiem. W raporcie z 2023 roku opublikowanym w czasopiśmie Biochemie szczegółowo opisano różne sposoby, za pomocą których koronawirus może zmieniać geny powstrzymujące powstawanie nowotworów. Jednocześnie powoduje rozległy stan zapalny w całym organizmie, który prowadzi do rozwoju komórek nowotworowych w płucach, trzustce czy okrężnicy. Środki obrony przed koronawirusem, w tym noszenie maseczek, unikanie zatłoczonych miejsc czy przyjęcie szczepionki w kontekście tych badań okazało się szczególnie ważne. A więc znowu, szmata, kochani, gdzie oprzęt, te otwory w tkaninie są 1000 razy większe od wielkości wirusa. Wielkość wirusa to jest około 120, przeciętnie 150 nanometrów. 1 nanometr to jest 1 miliardowa metra. I to jeszcze razy mówię, pory w tkaninie są 1000 razy większe. Więc jak ta szmata na twarzy potrafi zatrzymać tego wirusa? I tak dalej. I oczywiście przyjęcie szczepionki.
Obecnie dr Patel bada powiązania między koronawirusem a nowotworami. Na podstawie danych od ponad 300 pacjentów zarejestrowano ponad 15 pacjentów z wieloma nowotworami, 35 z rzadkimi nowotworami oraz 15 par z nowymi nowotworami. I co? I to jest, kochani, na początek tyle, a więc już mamy następnego skorożonego. Nie mówię, że COVID nie może być przyczyną wirusów, przyczyną nowotworu, przepraszam. Ale jest druga prawda. Wielu z tych ludzi rozpętano taką nagonkę antykowidową i jedyną metodą było zaszczepienie się, że jest bardzo duże domniemanie, że za te turbonowotwory odpowiadają właśnie szczepionki typu mRNA. I teraz, kochani, tutaj zatrzymuję udostępnienie. Udostępniam znowu ekran i teraz, kochani, inna para koloszy, czyli turborak po szczepieniach na COVID-19. Skąd się wziął ten fake news? TVN24, a jakże? Nowotwory, których dotąd medycyna nie widziała. Taki fałszywy przekaz o turboraku wywołanym rzekomo przez szczepionki na COVID-19 przebił się do mediów. Wyjaśniamy, skąd pochodzi, dlaczego jest nieprawdziwy. A i tutaj oczywiście piękne zdanie. Pokazujemy, co jest prawdą, a co jest fałszem. Weryfikujemy fake newsy, sprawdzamy dane, analizujemy informacje w sieci. Schowajcie się do budy. W polskich mediach społecznościowych, sorki, przepraszam, zwiększę troszeczkę ekran, żebyście widzieli. W polskich mediach społecznościowych krążą przekazy o turboraku, czyli niezwykle szybko postępujących nowotworach, które są rzekomo skutkiem szczepienia na COVID-19. Zainteresowanie tym tematem wzrosło 23 listopada. Zaraz, kiedy to się ukazało, ten artykuł? Kochani, 2 grudnia 2023 roku, więc półtora mniej więcej roku temu temat. A więc w polskich mediach krążą fake newsy o turboraku i tak dalej, które są rzekomo skutkiem szczepienia na COVID-19. Zainteresowanie tym tematem wzrosło 23 listopada po publikacji przez serwis dorzeczy.pl wywiadu z psychiatrą, dr Katarzyną Radkowską. Lekarka stwierdziła, że szczepionki nie chronią przed COVID-19, ale to i tak według niej pół biedy, bo, cytujemy, ciekawe. Wraz z innymi lekarzami z bólem patrzymy, jak zaszczepieni pacjenci zapadają na śmiertelne powikłania i umierają. Pojawił się nawet termin turborak, który wprowadzili patomorfolodzy niemieccy. Oznacza on, że widzimy nowotwory, których dotąd medycyna nie widziała. Nowotwory o bardzo szybkim przebiegu, doprowadzające do śmierci w ciągu 3 tygodni od wystąpienia objawów, bo wszędzie są przerzuty. Dr Katarzyna Radkowska, do rzeczy, 23 listopada 2023 roku. Uczciwa lekarka, jedna z tych, z tych lekarzy, którzy nie bali się mówić swojej prawdy. Wywiad szybko rozchodził się w mediach społecznościowych. Serwis dorzeczy.pl promował go na platformie X i nawiązywał do użytego przez lekarkę terminu turborak. Być może temat przykuł uwagę czytelników dzięki rozprowadzanym równolegle potomnym przekazom. Ledwie kilka dni wcześniej, 19 listopada, użytkownik X, regularnie rozprowadzający treści zbieżne z rosyjskim przekazem propagandowym, przekonywał: Moderna przyznaje, że jej szczepionki przeciwko COVID powodują tak zwanego turboraka. Wpis ten wyświetliło blisko 130 tysięcy internautów, a 1,4 tysiąca polubiło go. I teraz zwróćcie uwagę, kochani, podłość, na podłość tej propagandy, tej nędznej propagandy. Z jednej strony wszyscy ci, którzy występują przeciwko szczepionkom, przeciwko COVID, to są podli antyszczepionkowcy, foliarze,
płaskoziemcy, ale jeszcze raz powtarzam, nie wiem, co teoria o płaskiej ziemi ma wspólnego z antyszczepionkowstwem, że tak nazwę. I po drugie, już w tej chwili się określa na przykład takich facetów jak ja na przykład, bo jestem zdecydowanym antyszczepionkowcem, jeżeli chodzi o COVID-19. Uważam, że to jest absolutne zło, że szczepionki nie były przebadane, bo nie były przebadane, kłamano na ten temat i sprawa załatwiona, a u nas wielu lekarzy piało, profesorów, przebadane, bezpieczne i tak dalej. Kłamcy, podli kłamcy. Koniec, kropka. I teraz nas się określa, że jesteśmy piątą kolumną Putina. To jest już podłość. To jest podłość. A więc być może jestem, kochani, jedynie pożytecznym idiotą, który nic nie wie, który po prostu jestem wyjątkowo uczulony na te, powiedzmy, mówię tutaj otwarcie, bez żadnego ale, na politykę, że tak powiem, czy sowiecką, czy radziecką, czy obecnie putinowską i tak dalej, i tak dalej. I mówi się o tym, że ja jestem ewentualnie piątą kolumną Putina. Dobrze, nieważne. Przekaz o turboraku jako konsekwencji przyjęcia szczepienia przeciwko COVID-19 jest fałszywy. Wielokrotnie pojawiał się już w anglojęzycznym internecie. Eksperci prostowali, że nie ma podstaw. W Bydgoszczy trwa postępowanie przed Okręgowym Sądem Lekarskim w sprawie wypowiedzi dr Radkowskiej o rzekomej szkodliwości szczepień przeciwko COVID-19. Tak, te szczepienia są szkodliwe. Sprzecznych z aktualną wiedzą medyczną. I znowu tutaj, kochani, młot na czarownicę. Aktualna wiedza medyczna. Konia z rzędem i ze strzemionami znaczy się temu, kto wyjaśni ten eufemizm. Aktualna wiedza medyczna. Bo aktualna wiedza medyczna zmienia się z dnia na dzień. Z godziny nawet na godzinę. I ci sędziowie mieniący się sędziami w lekarskich fartuchach śmią twierdzić, że oni dysponują aktualną wiedzą medyczną? To nie jest już śmieszne, to jest tragiczne. O pełnym przekłamań i manipulacji liście Radkowskiej o rzekomych zagrożeniach szczepień dla zdrowia dzieci pisaliśmy w Konkret24 w lipcu 2021 roku. Szczepionki mRNA na COVID-19, a szczepionki DNA. Internauta, który twierdził, że firma Moderna przyznała, że jej szczepionki powodują turboraka, opublikował również zrzut ekranu z artykułu serwisu The People's Voice z 18 listopada z tytułem Moderna przyznaje, że szczepionki mRNA powodują turboraka. Śledczy znajdują miliardy fragmentów DNA w fiolkach. Artykuł omawia wystąpienie Roberta Malone, którego wprowadzające w błąd teorie, znowu w błąd teorie wokół COVID-19 wielokrotnie omawialiśmy w Konkret24. O wprowadzających w błąd innych przekazach The People's Voice również już pisaliśmy. Malone twierdzi, że dokumenty firmy Moderna dowodzą, że w fiolkach ze szczepionką mRNA tej firmy są miliardy fragmentów DNA i innych zanieczyszczeń, które z kolei są łączone z wadami wrodzonymi i z rakiem. W swojej analizie z 22 listopada serwis factcheck.org zwraca jednak uwagę, że szczepionki mRNA przeciwko COVID-19, podobnie jak wiele innych szczepionek, mogą zawierać niewielkie ilości DNA pozostałego po procesie produkcyjnym. Jakość preparatów jest monitorowana, ale ilość pozostałych w nich substancji uznaje się za bezpieczną. Na jakiej podstawie i kto to uznaje za bezpieczną? Jakie są kryteria określenia, że te pozostałość tych substancji uznaje się za bezpieczne? Normy? Kto ustala te normy? Na jakiej podstawie? Cytat. Nie ma dowodów na to, że to resztkowe DNA powoduje turboraka lub bardzo agresywnego raka, podaje factcheck.org, powołując się na analizy naukowe. Dziennikarze zauważyli, że w swoim wystąpieniu Robert Malone odniósł się do krótkiego fragmentu wniosku patentowego firmy Moderna z 2019 roku. Wniosek patentowy dotyczy szczepionek RNA, ale komentarze wyróżnione przez Malone dotyczą szczepionek DNA,
które pozostają eksperymentalne w USA, podkreślają. W opisie szczepionek, których głównym składnikiem jest DNA, a nie preparaty mRNA z pozostałościami DNA, rzeczywiście wymieniono bowiem pewne teoretyczne obawy związane z rakiem jako przykład wady tej technologii. Podkreślmy, teoretyczne, a nie wynikające z badań czy obserwacji. FactCheck.org cytuje ponadto pracę naukową i wypowiedź rzecznika amerykańskiej Agencji Żywności i Leków FDA, z których wynika, że niewielkie ilości resztkowego DNA nie powodują raka ani zmian w kodzie genetycznym człowieka. Nie powodują. Kiedy o tym się przekonamy? Kiedy żeśmy się przekonali, że DDT, środek chwastobójczy, który do dzisiaj występuje w środowisku, jest szkodliwy? Kiedy żeśmy się przekonali, że glifosat jest szkodliwy i tak dalej, i tak dalej? Kiedy myśmy się przekonali, że lek, który przyjmowały kobiety w ciąży w zachodniej Europie, talidomid, powoduje potworne okaleczenia noworodku, płodów i rodzili się ludzie bez rąk, bez stóp, bez i tak dalej, po prostu skancerowani. A lek był bezpieczny przecież. I tak dalej, i tak dalej. I jak słyszę, kochani, o tym, że co zaprzeczam nauce, czy w ogóle mówi się, przecież nauka to jest bóstwo wyniesiona na piedestał. Pytanie, jaka nauka? Bo jest nauka uczciwa, jest nauka nieuczciwa. Są naukowcy uczciwi, są naukowcy nieuczciwi, zaprzedani. Doktor Mengele był lekarzem, Oświęcimski, co? Mało dzisiaj jest też takich lekarzy? Badania na myszach nie dowodzi istnienia turboraka. W wywiadzie do rzeczy.pl dr Katarzyna Radkowska nie odwołuje się do tej konkretnej teorii. Mówi ogólnie o nowotworach o bardzo szybkim przebiegu, ale nie odnosi się do określonych prac naukowych czy nawet własnych doświadczeń. Przyjrzyjmy się zatem innym niż wyżej opisanym przykładom rozpowszechniania teorii o turboraku. W sierpniu FastCheck.org donosił o pełnych emocji komentarzach w mediach społecznościowych o turboraku po publikacji pracy naukowej belgijskich uczonych Frontiers in Oncology. Opisano w nim mysz, która zmarła na chłoniaka po podaniu dużej dawki szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer i BioNTech. Wprowadzające w błąd komentarze wokół tego badania rozeszły się szeroko po forach i profilach odwiedzanych przez sceptyków szczepień. Wbrew tym przekazom badanie wcale nie dowodziło zaistnienia związku przyczynowego między zidentyfikowanym chłoniakiem a szczepionką mRNA. Przykład to zresztą sam główny autor tego badania. Przyznam to zresztą sam główny autor tego badania. Nie ma powodu wierzyć, bo ci autorzy tu manipulują. Eksperyment nie miał zresztą na celu udowodnienia takiego związku, a relacje między szczepieniem a zapaleniem mięśnia sercowego, niezwykle rzadkim ubocznym efektem ubocznym szczepień mRNA. Kochani, co? Nie ma? Przecież to jest turbo w tej chwili choroba, zapalenie mięśnia sercowego. W ostatnich kilku latach, przecież doskonale o tym wiemy, masa ludzi pojawiła się na tamtym świecie, młodych ludzi, dziennikarzy, naukowców z różnych instytutów. Pamiętacie może w Poznaniu kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt osób zmarło w jednym z instytutów poznańskich w krótkim czasie. Dlaczego? To nie COVID ich zabił, tylko oni wszyscy byli zaszczepieni. Naglica się tak zwana pojawiła. Dalej, myszom podawano bardzo duże dawki szczepionki, setki razy większą niż dawka, którą otrzymują dorośli ludzie. Zwierzę, które zachorowało, prawdopodobnie miało nowotwór jeszcze przed podaniem pierwszej dawki. Miało prawdopodobnie. I koniec, kropka. W grudniu 2022 roku obszerny artykuł negujący związek między szczepieniami na COVID a turborakiem opublikował amerykański serwis Science Based Medicine.
Turborak nie istnieje, a przytaczane dowody są tak słabe, jak wszystkie dowody antyszczepionkowe, w tym te anegdotyczne czy wynikające z błędnych interpretacji epidemiologii. Czytamy we wstępie tekstu. Jego autorem jest David Gorski, onkolog i profesor chirurgii w Wayne State University School of Medicine w Detroit. Zwraca uwagę na powielane od lat narracje, które w nieuzasadniony sposób łączą różne szczepionki z nowotworami. Tak? W nieuzasadniony sposób? A to dlaczego mamy dzisiaj na przykład pandemię, prawdziwą pandemię, kochani, cukrzycy typu 1 u dzieciaków? Cukrzyca typu 1 była charakterystyczna u dzieci jeszcze powiedzmy 10-15 lat temu. Była charakterystyczna dla dzieci w wieku 10-12 lat. Teraz ta bariera się obniżyła. 6-8 lat, a lekarze mówią nawet noworodki 6-8 miesięczne chorują na cukrzycę typu 1. Czyli cukrzycę, gdzie wysepki beta-trzustkowe, wysepki Langerhansa nie wytwarzają insuliny. Czym jest to spowodowane? A nie przypadkiem tymi szczepionkami, które się podaje w pierwszej dobie życia? Nikt tego nie chce zbadać? Jeżeli to jest fake news, to przynajmniej zróbcie badania, bo są fakty, są śmierci, są choroby i nic z tym po prostu bonzowie nauki nie chcą robić? Może to za bardzo niewygodne. Albo na zasadzie, nie, to jest bzdura, więc nie będziemy bzdurami się zajmować. Gorski metodycznie analizuje różne antyszczepionkowe przekazy o turboraku, wytykając im anegdotyczność lub brak wykazania związku przyczynowo-skutkowego. Gorski podkreśla, że nie ma czegoś takiego turborak, a jego istnienia nie potwierdzają ani onkolodzy, ani biolodzy nowotworów. Wzmianek o takim raku nie ma również w bazie tekstów naukowych PubMed. Oczywiście, że nie będzie, bo nikt nie będzie tego publikował, jeżeli został taki artykuł napisany albo nie został dopuszczony. I teraz uwaga, cytat tego pana Davida Gorskiego, onkologa. Zasadniczo jest to sprytny termin wymyślony przez antyszczepionkowców, aby przestraszyć cię, że szczepionki przeciwko COVID-19 spowodują raka lub przynajmniej znacznie zwiększą ryzyko zachorowania na raka. Dowody zgromadzone na poparcie tej koncepcji składają się z typowych technik dezinformacji stosowanych przez antyszczepionkowców, przytaczania anegdot, dzikie spekulacje na temat mechanizmów biologicznych bez solidnych podstaw w biologii i mylenie korelacji z przyczynowością, bez względu na to, jak bardzo trzeba zmrużyć oczy, aby to zobaczyć. Gorski podsumowuje gorzko, że turborak jest zbyt przerażającym i zwięzłym terminem, aby w najbliższym czasie miał zniknąć. Spodziewam się, że antyszczepionkowcy będą go używać przez wiele lat, być może do końca mojego życia, pisze lekarz. I on pisze o tym, że antyszczepionkowcy manipulują. A czym jest tekst tego całego pana Gorskiego? Pacjenci chorzy na raka, czy powinni się szczepić na COVID-19? Wiele osób leczonych z powodu raka ma pytania dotyczące szczepionek przeciwko COVID i tego, jak COVID może wpłynąć na ich leczenie przeciwnowotworowe. Czytamy na stronie internetowej Amerykańskiego Narodowego Instytutu Raka. Eksperci tłumaczą, dlaczego najlepsze instytucje związane z ochroną zdrowia publicznego, w tym amerykańskie Centra Zapobiegania i Kontroli Chorób CDC, zachęcają pacjentów chorych na raka do szczepień przeciwko COVID-19 i szczepień przypominających. Eksperci zachęcają chorych do szczepień. Kochani, przecież to się w głowie nie mieści. Jeżeli człowiek choruje, to znaczy, że ma potężnie osłabiony układ odpornościowy. Często o tym mówię, że w każdym z nas, w każdym, włącznie ze mną, mnożą się komórki nowotworowe. I jest sprawa taka, że do pewnego czasu organizm się broni, bo ma silny układ odpornościowy. Między innymi makrofagi, limfocyty i tak dalej, niszczą wroga. Jeżeli odporność spadnie z różnych przyczyn,
na przykład stresy, na przykład nieprawidłowe odżywianie, na przykład ekspozycja na silne pola elektromagnetyczne, sztucznie generowane, te przemysłowe i tak dalej, spada nam odporność, organizm nie da rady bronić się przed rakiem. I teraz w tym momencie, kiedy jesteśmy chorzy, to nam się jeszcze podaje szczepionkę. A szczepionka to jest po to, żeby organizm zaczął ją zwalczać, żeby nauczył się walczyć, żeby uzyskał w ten sposób odporność. Do słabego organizmu o osłabionym układzie odpornościowym daje się dodatkowego wroga, żeby organizm dalej walczył, kiedy on już nie ma siły walczyć ewentualnie z innymi chorobami, w tym nowotworem. Dalej cytat, dane pokazują, że osoby chore na raka i inne osoby z osłabionym układem odpornościowym są narażone na wysokie ryzyko poważnych powikłań związanych z COVID-19. Wykazano, że szczepionki, kto wykazał, następne po prostu bzdury, kłamstwa i w ogóle zmniejszają ryzyko hospitalizacji i zgonu z powodu COVID-19, nawet wśród osób chorych na raka. Kto, kochani, umierał przede wszystkim na COVID? Ci, którzy już mieli wiele chorób współistniejących. Czyli to byli ludzie, którzy zachorowali, bo mieli osłabione układy odpornościowe. Kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa. Z informacji wynika ponadto, że istnieją dowody, że wirus może przetrwać u osób z obniżoną odpornością, co może prowadzić do powstania jego nowych wariantów. Eksperci zalecają opóźnienie szczepienia do co najmniej 3 miesięcy po zakończeniu leczenia pacjentom, którzy właśnie przeszli przeszczep komórek macierzystych lub otrzymali terapię kart T i którzy zazwyczaj otrzymują terapię immunosupresyjną, czyli terapia immunosupresyjna, czyli terapia, która obniża moc układu odpornościowego. To zaraz. Tu eksperci zalecają opóźnienie szczepienia do co najmniej 3 miesięcy dla pacjentów, którzy otrzymują terapię immunosupresyjną, a innym każą się szczepić? Nic nie rozumiem. Wszyscy inni pacjenci leczeni z powodu raka, w tym ci poddawani agresywnej chemioterapii. A co robi chemioterapia agresywna z układem odpornościowym? Podwyższa jego moc czy obniża? Powinni zostać zaszczepieni i wzmocnieni bezzwłocznie. To jest dodatkowe przybicia 20 gwoździ do trumny z żywym człowiekiem. Podkreślono również, że nie ma dowodów na to, że jakiekolwiek szczepionki, w tym szczepionki przeciwko COVID-19, zmniejszają skuteczność leczenia raka. Zaznaczano również, nie ma dowodów na to, że szczepionki przeciwko COVID-19 powodują raka, prowadzą do nawrotów lub progresji choroby. Fantastycznie. Autor Krzysztof Jabłonowski. Wstyd, będzie się człowieku kiedyś po prostu wstydził. Na razie to zamykamy, kochani. I teraz zobaczymy, jak to wygląda w Europie, bo to się nie dzieje w jakiejś przestrzeni pustej. Mam tutaj, jak widzicie, parliamentary question, o ile to dobrze prawidłowo odczytuję. Pytania skierowane do Parlamentu Europejskiego. Linki w ogóle do tych wszystkich artykułów, do tego, co przed chwileczką wam tutaj pokazałem, będą w opisie audycji i tak dalej. I tutaj co i kto pisze. Kochani, skierowano do Parlamentu Europejskiego zapytanie, jak to brzmi. Chociaż termin turborak nie jest terminem zdefiniowanym medycznie ani naukowo, jest on obecnie używany przez lekarzy do opisu charakterystycznych objawów niektórych trajektorii nowotworów. Znani onkolodzy w kraju i za granicą ostatnio zwrócili uwagę na znaczny wzrost liczby przypadków wyjątkowo agresywnych, szybko postępujących nowotworów, szczególnie u osób, które otrzymały szczepionki mRNA przeciwko COVID-19. I tutaj, kochani, jest w razie czego odniesienie. Tutaj wystarczy kliknąć tą jedyneczkę, dwójeczkę i tam jest skierowanie do źródeł.
Wskazują oni między innymi na obecność sekwencji SV40 w niektórych szczepionkach, nie wiem co to jest, nieważne, potencjalnie onkogennego fragmentu wirusa. I są pytania. Jakie dowody naukowe posiada obecnie Komisja na możliwy związek między szczepionkami mRNA przeciwko COVID-19, a zwiększoną zapadalnością na szczególnie agresywne formy nowotworów, czyli tak zwane turboraki? Drugie pytanie. Czy Komisja, na przykład w ramach Europejskiego Planu Walki z Rakiem, zleciła jakiekolwiek niezależne badania dotyczące tych wskazań lub czy planuje takie inicjatywy? Po trzecie, czy potencjalna obecność fragmentu wirusa SV40 w szczepionkach jest obecnie przedmiotem dochodzenia lub monitorowania przez Komisję, jej instytucje, organy, urzędy lub agencje? Kochani, mamy żabę na talerzu. Pytanie, od czego zaczynać? Od oka, od tylnej nogi, od lewej łapy tej żaby? Mamy żabę na talerzu. Coś z tym trzeba po prostu zrobić, kochani. I teraz pytanie, o co chodzi? Jest masa ludzi, naszych znajomych, często członków rodziny, którzy się po prostu pozaszczepiali. Co możemy dzisiaj zrobić? Po prostu jedynie obserwować, co się będzie działo. I zdobywać wiedzę i starać się zrobić wszystko, żeby nasze układy odpornościowe miały potężną moc. Takie możliwości są. Absolutnie są. Wystarczy przede wszystkim zadbać o czystość organizmu, dożywić komórki. Sprawa jest załatwiona. Nie rozwijam tego tematu dalej. Wiecie, czym się zajmuję. Podpowiedziami, jak to można zrobić. Sam od 12 lat bardzo regularnie stosuję odpowiednią suplementację, która właśnie ma to na celu. Oczyszczanie organizmu, odkwaszanie go. A odkwaszenie jest to podstawowa metoda obrony przeciwwirusowej. Wirusy, zwłaszcza typu mRNA, nie są w stanie replikować się w środowisku alkalicznym, a takie powinno być środowisko, w którym żyją nasze komórki, jak ryby w oceanie. I ta woda oceaniczna, w której żyją te ryby, ma być alkaliczna, czyściutka, a nie zanieczyszczona, bo jeżeli będzie zanieczyszczona, to te ryby będą pływały do góry brzuszkami. Wszystko w temacie. I tak samo się dzieje z naszymi komórkami. Na tyle dzisiaj. Dziękuję Wam za obecność, za uwagę, za to, że jednak zaglądacie, że czytacie, oglądacie, za to, że pojawiają się linki, przepraszam, lajki, za to, że dzielicie się swoimi uwagami. Dziękuję Wam za Wasze podziękowania. Wszystkiego dobrego no i właśnie namawiam. Proszę o lajki, o dzielenie się tą wiedzą, o subskrypcji i tak dalej, i tak dalej. Do następnego zobaczenia. Papatki, cześć.